Popiół drzewny to nie tylko darmowy nawóz zawierający korzystną mieszankę składników odżywczych, zwłaszcza potasu i wapnia, ale może być także pomocny w korygowaniu kwaśnej gleby czy odkażania kompostu, a dodatkowo ma zastosowanie w zwalczaniu szkodników. Popiół drzewny ma długą tradycję stosowania jako środek odstraszający szkodniki ogrodowe, zarówno w postaci suchej, jak i płynnej. Jako środki owadobójcze można stosować popioły i inne obojętne pyły. Popiół wyciąga wodę z insektów, posypany nim owad po prostu wysycha. Spowodowane to jest uszkodzeniem ochronnej warstwy lipidowej naskórka przez cząsteczki pyłu. Zapisy archeologiczne z Egiptu powiązane z zapisami historycznymi sięgającymi drugiego tysiąclecia przed naszą erą, opisują stosowanie popiołu przeciwko pchłom i przy ludności. Rolnicy produkujący na własne potrzeby w północnym Kamerunie, używają popiołów do ochrony przechowywanych plonów. Wpływ skuteczności owadobójczej badano także doświadczalnie. Wykorzystano 5 gatunków owadów, 4 gatunki chrząszczy magazynowych, Sitophilus granarius, Limnaeus, Cryptolestes jerugineus, Stephens, Tribolium castaneum, Herbst, i larwy, Tenebrium molitor, Limnaeus, oraz gatunek muchów Cicallifora omitoria, Limnaeus. Dla każdego z tych gatunków jedna próbka została potraktowana popiołem ze spalonych krowich odchodów, a druga próbka została potraktowana podobnym popiołem, ale gotowanym w wodzie i suszonym. Nie dostarczano im wówczas pokarmu. Doświadczenia wykazały, że popiół gotowany w wodzie działał szybciej niż popiół niegotowany. Gotowanie skróciło średnio okres uśmiercania chrząszczy o 45%. Ekologiczne insektycydy z popiołów w różnych kulturach i okresach mają tak duże znaczenie, że żmudne sposoby przetwarzania rozwinęły się w celu zwiększenia ich skuteczności w ochronie plonów. Ale popiołem można także ożywić, nawozić i odkazić glebę. Pierwiastki śladowe z popiołu drzewnego spełniają różne funkcje. Zawarty węglan wapnia zwiększa aktywność procesów metabolicznych roślin. Nawóz z popiołu służy do przyspieszenia dojrzewania ogórków i pomidorów. Przy odpowiednim i terminowym wprowadzaniu materii organicznej, wydajność warzyw wzrasta o 50%. Krzemian wapnia zawarty w popiołach ma pozytywny wpływ na tworzenie bulwy warzyw. Związki krzemu umożliwiają klejenie warstw cebuli. Warzywa będą przechowywane przez całą zimę, bez utraty na świeżości. Siarczan wapnia jest nieodzownym elementem przy tworzeniu gęstej i soczystej kapusty. Chlorek wapnia pomaga pozbyć się roślinom ogrodowym i warzywom chorób grzybowych i bakteryjnych. Nasycenie roślin chlorkiem sodu i ortofosforanem pozwoli roślinom nie tracić wilgoci w gorących okresach. Wysoka zawartość magnezu pozwala na wytwarzanie wystarczającej ilości energii do wzrostu i rozwoju upraw. Popiół jest nie tylko doskonałym nawozem, ale także lekarstwem na choroby i zwalcza szkodniki. Popiół możesz wykorzystać jako środek zabezpieczający rośliny przed szkodnikami. Wiosną obsypujemy nim dookoła rośliny zaraz po wysadzeniu, np. sadzonki kapusty, kalafiorów, brukselek czy kalarepy. Wokoło każdej rośliny cienko opruszamy glebę. Jeśli mocno padał deszcz, należy powtórzyć obsypywanie. Można też popruszyć popiołem młode rośliny cebuli i innych warzyw, najlepiej wzdłuż rzędów, to chroni je przed szkodnikami. Popiół rozsypany wzdłuż rzędów marchwi chroni ją przed połyśnicą. Opylanie liści ochrania je przede wszystkim przed emszycami, ale też zniechęca inne szkodniki do żerowania. Tak samo możesz zwalczyć stąkę ziemniaczaną, wystarczy ją posypać i za kilka dni zginie. Ważne, aby liście tylko opruszyć, a nie zasypać popiołem, bo rośliny się uduszą. Walcząc z emszycą, możesz przygotować też oprysk wodny z popiołu. Przygotuj miksturę w proporcjach: 300 g popiołu, gotuj w wodzie od 15 do 20 minut, pozwól na wystygnięcie, przecedź, po czym rozkieńcz w 10 litrów wody. Takim roztworem należy opryskiwać emszycę. Robimy to rano. Posypanie popiołem rzędów między truskawkami, pod krzaczkami chroni je przed szarą pleśnią. Przed siewem nasion np. marchwi, pietruszki, buraka, a nawet ziemniaków sypie się do rowków popiół, cienką warstwę, lub miesza się same nasiona z popiołem przed siewem i potem wrzuca do rowka. Ten zabieg chroni rośliny zarówno przed chorobami grzybowymi, jak i niektórymi szkodnikami oraz dostarcza minerałów. Popiół świetnie także służy zwalczaniu zbyt dużej ilości ślimaków w naszych ogrodach.
działa bowiem na ślimaki odstraszająco, a także stanowi trudną dla nich do przebycia zaporę, gdyż pył przykleja się, uniemożliwia pełzanie i wysusza ich ciało. Popiół w suchej postaci zwalcza też mrówki. Miejsce, w którym zauważono szkodniki, należy posypać obficie popiołem drzewnym, a najlepiej popiołem z resztek roślinnych. Wysyp 2 kubki na metr kwadratowy. Popiół, dostając się do błon śluzowych, działa drażniąco i wysuszająco. Szkodniki zaczną szybko opuszczać ogród. Możesz używać popiołu jako fungicydu na szarą pleśń, zgniliznę truskawek, mączniaka prawdziwego, kiłę kapusty, czernienie łodyg usadzonek. Do wykonania tego zabiegu wlej szklankę popiołu do 10 litrów wody, wymieszaj i pozostaw do rana. Rano ponownie wymieszaj i spryskaj rośliny. Możesz to zrobić słomianą miotełką, żeby nie zapchać dyszy spryskiwacza. Popiół jest ekologiczny i bezpieczny, ale w żadnym przypadku produkty pochodzenia syntetycznego nie powinny być wykorzystywane do uzyskiwania popiołu przeznaczonego do nawożenia czy oprysku. Po spaleniu uwalniają trujące elementy, które gromadzą się w roślinie i owocach, zatruwając je. Zawartość różnych związków odżywczych w popiołach może być różna w zależności od spalanego materiału. Niekoniecznie musi to być wyłącznie popiół drzewny. Spalając młode gałęzie drzew i krzewów, produkcja będzie popiołem bogatym w związki fosforu i potasu. Spalając zdrewniałe pnie drzew, uzyskuje się nawóz o wysokim stężeniu wapnia. Popiół po spaleniu słomy zawiera potas na poziomie 14–16%, związki wapnia 6–9%, fosfor 5–7%, obierki ziemniaczane to popiół o zawartości potasu 30%, 15% wapnia i 8% fosforu. Najwyższy poziom wapnia 15–20% i potasu 30–40% stwierdzono podczas spalania łodyg słonecznika. Możesz użyć też łodyg topinamburu. Popiół można mieszać z innymi środkami zwalczania szkodników i ochrony roślin. Skuteczność popiołu wzmocni np. mydło potasowe. Do wiadra z gorącą wodą dodaj 3 kg sproszkowanego popiołu drzewnego, wymieszaj i odstaw na 48 godzin w ciepłym, ciemnym miejscu. Potem odcedź na par, dodaj 50 g mydła, w proszku lub płynie, i opryskaj chore rośliny. Między opryskami należy stosować przerwę od 15 do 20 dni. Jeśli takie szkodniki jak stonka ziemniaczana, mucha kapuściana, ziemne pchły, czy emszyce stanowią duży problem, konieczne jest zmieszanie w równych proporcjach sproszkowanych popiołów i pyłu tytoniowego. Posyp dotknięte rośliny suchą mieszaniną. Taki zabieg z pewnością zadziała. Aby odstraszyć destrukcyjne szkodniki zjadające liście, 1 szklankę popiołu drzewnego i 1 szklankę wapna hydratyzowanego dodaje się do 2 litrów wody i miesza razem. Rozpyl ten płyn na wierzchołkach i spodach zainfekowanych liści. Upewnij się, że używasz tylko popiołu z nieprzetworzonego drewna i noś odzież ochronną podczas pracy z tym materiałem. Popiół należy całkowicie schłodzić przed rozłożeniem go w ogrodzie.